Szanowni Państwo, w moim najnowszym filmie opowiem Państwu o kulisach kuchennej debaty sowieckiego przywódcy Nikity Chruszczowa z amerykańskim wiceprezydentem Richardem Nixonem. Dowiecie się, jak ona przebiegała i jakie miała skutki dla Związku Sowieckiego. Każda z ważnych debat przywódców takie skutki przynosi. To pomoże Państwu trafniej oceniać obecne debaty przywódców. Jeśli spodoba się Wam mój film, udostępnijcie go znajomym, dajcie łapkę w górę, kliknijcie subskrybuj, a także wesprzyjcie mój kanał, za co z góry dziękuję. A złotymi patronami kanału są pan Andrzej Maciejewski z Alaski, kancelaria prawnicza Macieja Ordona w Chicago, a także pan Patryk Krupiński z Luksemburga. Dwudziestego 29 lutego bieżącego roku w gabinecie owalnym Białego Domu w Waszyngtonie odbyło się transmitowane na żywo spotkanie prezydenta Stanów Zjednoczonych Donalda Trumpa z prezydentem Ukrainy Włodymyrem Zełenskim. A lot of questions. Let's start from the beginning. Sure. First of all, during the war, everybody has problems. Even you, but you have nice ocean and don't feel now, but you will feel it in the future. And do you think that it's respectful to come to the Oval Office of the United W States? spotkaniu tym uczestniczył również amerykański wiceprezydent J.D. Vance. Oprócz omówienia problemów dotyczących działań amerykańskiego prezydenta na rzecz zakończenia wojny na Ukrainie, miało ono zakończyć się podpisaniem dwustronnej umowy w sprawie dostępu Amerykanów do ukraińskich złóż metali rzadkich. Wszystko wydawało się być już w tej sprawie uzgodnione. Donald Trump przed spotkaniem z prezydentem Zełenskim podkreślał nawet, że podpisanie tej umowy da Ukrainie pewność, że Amerykanie staną się gwarantem porozumień pokojowych ze stroną rosyjską. To spotkanie zaczęło się całkiem dobrze, ale im dłużej trwało, tym było już gorzej. Wprawdzie obaj przywódcy dyskutowali, ale poruszali się na zupełnie innych płaszczyznach. Amerykański prezydent skupiał się na tym, jak wojnę na Ukrainie zakończyć, natomiast ukraiński prezydent cały czas mówił o tym, co się w niej wydarzyło i jakim zagrożeniem dla Ukrainy jest Putin. Zupełnie inna była też mowa ciała obu przywódców. O ile Trump siedział niczym wytrawny kupiec, który chce dobić interesu, o tyle Zełenski trzymał ręce splecione na tułowiu i coraz mocniej ripostował, denerwując swojego rozmówcę. Było jasne, że do niczego ważnego w czasie tego spotkania nie dojdzie i rzeczywiście nie doszło. Całe spotkanie zakończyło się komunikatem Trumpa w rodzaju: a teraz wynocha wszyscy. To nie pierwszy przypadek w historii, gdy spotkanie przywódców zakończyło się porażką, a jego uczestnicy byli po nim w nie najlepszym stanie emocjonalnym. Zdarzały się takie spotkania przywódców, gdy jedna ze stron opuszczała je z uszczerbkiem na zdrowiu. Tak było w marcu 1939 roku, gdy prezydent Czechosłowacji Emil Hacha został wezwany przez Hitlera na spotkanie poświęcone przyszłości Czechosłowacji. Było to po tym, jak kilka miesięcy wcześniej, we wrześniu 1938 roku, doszło do słynnej konferencji w Monachium, w trakcie której przywódcy europejskich mocarstw zawarli z wodzem III Rzeszy traktat w sprawie przyłączenia do niej części czechosłowackiego państwa zamieszkałej przez niemiecką mniejszość. Do spotkania Hitlera z Hachą doszło w Berlinie w nocy z 14 na 15 marca 1939 roku. W jego trakcie wódz III Rzeszy zażądał od rozmówcy poddania III Rzeszy całej Czechosłowacji, grożąc mu nawet, że jeśli tego nie zrobi, stolica jego państwa, Praga, zostanie zbombardowana przez niemieckie samoloty. Hacha, słysząc te groźby, w pewnym momencie zasłabł. Jak się później okazało, przeszedł wtedy zawał serca.
Gdy po jakimś czasie doszedł nieco do siebie, Hitler ostatecznie wymusił na nim podpisanie traktatu, który sankcjonował podporządkowanie Czechosłowacji III Rzeszy. To był najczarniejszy dzień w całej karierze prezydenta Hachy i najgorszy dzień w dotychczasowych dziejach jego państwa. Hacha został nie tylko złamany przez Hitlera, ale i stracił przy tym zdrowie. Stał się też bohaterem wielu niewybrednych dowcipów. Hacha, dziedeczek hacha, očička ma krhaví a ručičky krwaví, Hitleru bracha. W sanacyjnej Polsce powtarzano na przykład, że Hitler wziął Hachę pod pachę. Ale jeszcze więcej dowcipów pojawiło się po spotkaniu sowieckiego przywódcy Nikity Chruszczowa z amerykańskim wiceprezydentem Richardem Nixonem, do którego doszło 24 lipca 1959 roku. To był czas, gdy pomiędzy mocarstwami trwała zimnowojenna konfrontacja, nacechowana wieloma prowokacjami, a nawet groźbami. Ale nie oznaczało to wcale tego, że oba mocarstwa unikały okazji do bezpośrednich spotkań ich przywódców. Nixon przybył do Moskwy, aby odwiedzić centrum wystawowe Sokolniki, gdzie otwarto wystawę prezentującą osiągnięcia Stanów Zjednoczonych w dziedzinie produkcji przemysłowej. Zgromadzone na wystawie eksponaty cieszyły się wielką popularnością wśród mieszkańców Moskwy. Do tego nawet stopnia, że wprowadzono dodatkowe siły milicji, aby dopilnować porządku. Zwiedzający wystawę mieszkańcy Moskwy mogli posiedzieć w amerykańskim Cadillacu i zobaczyć sprzęt amerykańskich gospodarstw domowych w rodzaju robota kuchennego, zmywarki, pralki czy odkurzacza. Gdy zobaczył to Chruszczow, dosłownie się zagotował, ponieważ okazało się, że pomiędzy poziomem życia obywateli sowieckiego raju a poziomem życia Amerykanów jest przepaść. Ci ostatni liczyli na to, że wystawa stanie się ich bronią ideologiczną w zimnej wojnie z Sowietami. Sądzili, że jak ją zobaczą sowieccy obywatele, to zażądają od swoich władz tego samego. Nixon, zwiedzając wystawę w towarzystwie Chruszczowa, postanowił jeszcze bardziej podgrzać polityczną atmosferę. Przed zgromadzonymi dziennikarzami zakomunikował, że płaca amerykańskiego robotnika wynosi $300, z czego na jedzenie wydaje on jedynie $100. Jak podkreślił amerykański prezydent, robotnik w Stanach Zjednoczonych może za to kupić 260 kg chleba albo 400 litrów mleka lub 60 kg masła. Nixon wspomniał również o tym, że za kwotę wyasygnowaną na jedzenie amerykański robotnik może też być 60 razy w kinie. Po tym wystąpieniu Nixon zwrócił się bezpośrednio do Chruszczowa słowami: Wie pan, załogi naszych stalowni obecnie strajkują, ale proszę mi wierzyć, każdego hutnika stać na kupno domu za $14 000. Chruszczow wtedy osłupiał. I dopiero po jakimś czasie zakomunikował, że w Związku Sowieckim są przodownicy pracy, którzy również mogą sobie pozwolić na kupno domu i samochodu. Po czym dodał, że amerykańskie domy szybko się rozpadają, a sowieckie wytrzymują stulecia. W reakcji na te słowa Nixon zaśmiał się tylko szyderczo. Ale w czasie tej rozmowy Chruszczow co jakiś czas przypominał Nixonowi o tym, że Związek Sowiecki posiada broń atomową, która może zniszczyć Amerykę. To jednak nie robiło na Nixonie żadnego wrażenia i dalej wychwalał amerykańskie osiągnięcia. Po tej rozmowie Chruszczow postanowił przewieźć Nixona statkiem po rzece Moskwie i pokazać mu dowody istnienia sowieckiego raju. Amerykański wiceprezydent zobaczył wówczas odpoczywających nad rzeką sowieckich obywateli. Dla niego było to czymś zupełnie normalnym, ale dla Chruszczowa to był
dowód raju, w jakim żyją sowieccy obywatele. Zresztą Chruszczow co jakiś czas pytał odpoczywających sowieckich obywateli, czy czują się rabami, czyli niewolnikami komunistycznego systemu. Gdy słyszał, że nie, perorował o wyższości sowieckiego systemu nad amerykańskim. Gdy wycieczka dobiegła końca, Nixon zwrócił się do Chruszczowa słowami: to my jesteśmy bogaci, a wy biedni. To my jemy mięso, a wy kapustę. W odpowiedzi sowiecki przywódca odburknął tylko słowa: a paszą ty won. Rozmowy Chruszczowa z Nixonem przeszły do historii pod nazwą debaty kuchennej przywódców. Wizyta Nixona w Moskwie w lipcu 1959 roku była kulminacją politycznej odwilży w amerykańsko-sowieckich stosunkach. Po jej zakończeniu Chruszczow rzucił hasło, że Związek Sowiecki dogoni teraz i przegoni Amerykę. Tak naprawdę było to hasło Lenina. Przywódca bolszewików w artykule zatytułowanym „Katastrofa, która nam grozi i jak jej uniknąć”, opublikowanym w 1918 roku, zawarł myśl mówiącą o tym, że rewolucja sprawiła, że Rosja politycznie dogoniła przodujące kraje Europy, jednak wojna jest nieunikniona, co stawia nas przed wyborem: albo zginiemy, albo ekonomicznie przegonimy kraje rozwinięte. Słowa Lenina powtarzali Stalin i Trocki. I w 1959 roku wrócił do nich Chruszczow. Powtarzając je, Chruszczow miał oczywiście na myśli przemysłowe i technologiczne zacofanie swojego kraju. Nakreślił więc partyjnemu aktywowi zadanie, aby w 3 lata dogonić i przegonić Amerykę w produkcji mleka, mięsa i masła. I aktyw partyjny przystąpił do realizacji tego zadania. W grudniu 1959 roku pierwszy sekretarz Komitetu Obwodowego w Riazaniu, Aleksandr Łarionow, z dumą meldował, że jego obwód dostarczył 150 000 ton mięsa i że w następnym roku dostarczy 180 000 ton. Tyle tylko, że aby taki wynik osiągnąć, Łarionow wyrżnął wszystkie stada bydła w swoim obwodzie, a także skupił i również wyrżnął stada bydła w obwodach sąsiednich. Gdy ta prawda wyszła na jaw, Łarionow popełnił samobójstwo. Ale tak robili również inni partyjni aparatczycy. W rezultacie tego w Związku Sowieckim doszło do załamania rolnictwa, którego produkcja spadła wówczas o ponad połowę. Ale wizyta Nixona w Związku Sowieckim zaowocowała również rewizytą Chruszczowa w Stanach Zjednoczonych. Nixon and Khrushchev. These are the historic, almost unprecedented scenes from the American National Exhibition in Moscow. Doszło do niej w dniach od 5 do 27 września 1959 roku. Sowiecki przywódca odwiedził między innymi fabrykę IBM w San Jose, gdzie pokazano mu najnowszy amerykański komputer. Ale Chruszczowa bardziej od niego zainteresowała fabryczna stołówka i obfitość serwowanego w niej jedzenia. Gdy spożył w niej posiłek, postanowił, aby tak samo jadali sowieccy robotnicy. Można więc powiedzieć, że hasło, aby dogonić i przegonić Amerykę, nie było dla Chruszczowa zwykłym pustosłowiem. Tyle tylko, że zrealizowanie tego hasła w praktyce było niemożliwe. Sowiecka gospodarka była niewydolna. Aby to zmienić, Chruszczow musiałby zmienić całą organizację pracy w Związku Sowieckim, dokonać jej mechanizacji i wprowadzić nowoczesne metody hodowli i uprawy ziemi. A to było niemożliwe. Zresztą 5 lat później, w październiku 1964 roku, Chruszczow został ofiarą spisku partyjnej nomenklatury.
Ta ostatnia postanowiła przerwać jego gospodarcze eksperymenty związane z realizacją hasła o dogonieniu i przegonieniu Ameryki w produkcji żywności. Jego następca, Leonid Breżniew, porzucił politykę doganiania i przeganiania Ameryki za wyjątkiem arsenału atomowego. Ale o tym opowiem Państwu przy innej okazji. Dziękuję za liczne komentarze moich filmów i wpłaty. W sposób szczególny chciałbym podziękować złotym patronom, którymi są pan Andrzej Maciejewski z Alaski, Kancelaria Prawnicza Macieja Ordona w Chicago i pan Patryk Krupiński z Luksemburga, a także srebrnym patronom, wśród których są panowie Dariusz Kwoka, Dariusz Wietrzykowski, Arkadiusz Strykowski, Bartosz Filip Cichy oraz Kongres Polonii Kanadyjskiej z okręgu Toronto, Stowarzyszenie Nasza Polonia z Australii i firma informatyczna Sagitum S.A. Dziękuję również pozostałym patronom, gdyż każda kwota wsparcia jest dla mnie ważna. Zachęcam wszystkich do wspierania mojego kanału, co pozwoli na jego dalszy rozwój. Teraz można to zrobić nie tylko przez Patronite. Szczególnie dla patronów zagranicznych przydatne są możliwości bezpośredniego wsparcia na YouTubie w formie jednorazowej wpłaty klikając podziękuj, a także cyklicznych wpłat klikając wesprzyj na dole ekranu. Wpłat można też dokonywać przez PayPal oraz bezpośrednio na moje konto bankowe, którego numer widzicie teraz na ekranie. Więcej informacji na temat wspierania kanału na różne sposoby znajdziecie w opisie pod filmem.